Dzień dobry. W nie tak dawnym materiale odnośnie czyszczenia różnych podzespołów, szczególnie rowerowych, które tu widzicie, stwierdziłem, że nie poruszyłem jeszcze tematu myjki ultradźwiękowej. A ciekawi mnie ona niesamowicie. Dzisiaj, dzięki uprzejmości marki Vevor i ich 13-litrowemu modelowi będziemy mieli okazję przekonać się na własne oczy, co ona potrafi i do czego się nadaje. Zobaczmy, co tu w ogóle mamy. Pojemnik i koszyk, w którym będziemy umieszczać nasze rzeczy do mycia. Dlaczego nie wrzucać rzeczy bezpośrednio tak do tej michy, tylko do koszyka? Wynika właściwie z tego, jak działa taka myjka. A jak właśnie ona działa? Słuchajcie, tutaj w środku są głośniki. W tym modelu jest ich 6. Głośniki troszkę inne niż ten, ale zrozumiecie zasady działania. Bo jak się domyślacie, coś z dźwiękiem jest tutaj związanego i rzeczywiście są tam głośniki, które generują fale. W przypadku myjek ultradźwiękowych jest to 40 kHz. Nalejemy sobie tu odrobinę wody. I ten dźwięk początkowo w wysokim zakresie w zasadzie wygląda, jakby nic się nie działo, ale im niżej zejdziemy, zaczynacie go słyszeć. Tutaj dla wody, to jest częstotliwość, którą fajnie widzicie. No, słabo ją słyszycie, bo to raptem 62 Hz. No i nie mniej, nie więcej, coś takiego dzieje się w myjce ultradźwiękowej. Ta wibrująca woda, a też cząsteczki wszystkie, z którymi ta woda ma styczność, czy też płyn, który zalejemy do myjki, no ma pomagać nam w myciu. O kurde, przesadziłem. Dobra, mógłbym się tak bawić bez końca, ale nie o to chodzi. Przyjrzyjmy się zatem naszym pacjentom. Pierwsza będzie kaseta. Kaseta mocno zapaprana. Jak przyjrzymy się jej z bliska, to widać, ile na niej jest zabrudzeń. Po prostu niezmywany smar. Testowe łańcuchy. Te dwa kawałeczki, one są dość zabrudzone z zewnątrz, ale najbardziej chodzi o zabrudzenie, które jest wewnątrz nich. Jak sobie popatrzycie w ten sposób, to w środku ogniw, jak się przyjrzycie, jestem ciekaw, czy po prostu z wnętrza ogniw bez szorowania zostanie to wymyte. To jest dla mnie ważne, no bo przecież o to ma chodzić w myjce ultradźwiękowej, że wrzucamy, nie ruszamy, przychodzimy czyste. No tak mi się wydaje, no nie używałem jej, po to ją testujemy. Tutaj mamy łańcuch w ten sposób. Wewnątrz ogniw też mamy zabrudzenia. No i całość generalnie, jeśli chodzi o łańcuch, to jest masakryczna. Trzecia próbka to zębatki, skorby i taki zaschnięty, totalnie zasiedziały brud, który prawdopodobnie ma już kilka lat i ciężko go nawet tak skrobnąć. On się kruszy, jak widzicie. No jest taki sypki, w przeciwieństwie do smaru, który jest na łańcuchu, bo na łańcuchu on jest jeszcze płynny, on nie zastygł kompletnie, a tutaj te zabrudzenia, no jak mało które klasyfikują się jako zaschnięte. Ta duża zębatka, to w ogóle ciekawostka, to jest Shimanowska zębatka i nie, ona nie jest krzywa. Shimano robiło kiedyś swojego owala, nazywało się to Biopis i to jest kawałek właśnie tej shimanowskiej historii, o której wielu zapomniało, a jeśli wy chcielibyście o niej usłyszeć więcej, to piszcie w komentarzach, bo jest o czym opowiadać. Ale do rzeczy. Ona zabrudzona jest delikatnie. Ma tutaj jakieś małe wżerki, takie rdzawe. No ciekaw jestem, co zrobi z tym. Czy sprawi, że będzie śniło. I klasyczna, zardzewiało, zabrudzona, po prostu część korby. Próbki są bardzo reprezentatywne i po prostu klasyczne, jak na serwis rowerowy. Jak już znamy pacjentów, bierzmy się za mycie. Oczywiście przed jej włączeniem trzeba wlać tutaj płyn. W zależności od tego, jak dobry płyn tutaj wlejemy, tak dobre będą efekty mycia. Zrobimy to na dwa sposoby. Pierwsza opcja to będzie klasyczny, przeznaczony do myjek ultradźwiękowych płyn, w
koncentracie. Tutaj mam zlany z większego baniaka, rozrobimy sobie go w proporcji jak do mocnych zabrudzeń i zaczniemy nim myć. Zobaczymy, jakie to przynosi efekty. Mówimy tutaj o koncentracie znanej wszystkim marki, jeśli ktoś kiedykolwiek szukał płynu do myjek ultradźwiękowych. A jeśli on nie będzie dawał rady, to użyjemy po prostu płynu do myjek warsztatowych. Takiego już klasycznego skurczybyka, więc zalewam i bierzemy się do roboty. Zgodnie z proporcją nawlane tutaj już 10 litrów. Tam miało być 20 ml na litr, czyli 200 ml. Wlewamy i nasz środek myjący zalany. Dobra, kabel zasilający, włączniczek. Dzień dobry. I co my tu mamy? Bardzo proste informacje. Czas, na który nastawiamy mycie, aktualną temperaturę wynoszącą 28 stopni i 50 stopni temperatura zadana. Zmniejszymy sobie ją do zalecanej przy tym płynie 40 stopni. 28 stopni. Woda jest cieplejsza dlatego, że nalewałem wody i od razu lałem ciepłą z kranu. No ale normalnie nagrzewałoby się dłużej. No przyjmijmy od tych 28 stopni, zobaczymy ile zajmie dojście do 40. Dlatego, że metal byłby chłodniejszy, więc mimo iż jeszcze nie myjemy, to wkładam już do namaczania. Ale już widzę pewną kwestię, o której warto pomyśleć. Dlatego, że jeśli korzystalibyśmy z koncentratu, to ten płyn co mycie najlepiej byłoby wymieniać. Więc tu bezpośrednio do odpływu pasowałoby się podpiąć, a przy tym mieć jakiś wąż uzupełniający, bo noszenie za każdym razem, tak jak w tym przypadku, około 10-12 litrów wody, to nie byłoby coś, co oszczędzałoby nasz czas. Więc na pewno jakiś bezpośrednio kranik albo coś by się przydało. I dlaczego w ogóle wybrałem model 13-litrowy, korzystając z tego, że nam się to nagrzewa? Dlatego, że taka zębatka, 52 zęby, kasety obecnie rozmiaru 50 parę zębów. Gdy to oglądacie, może być tych zębów znacznie więcej. Spokojnie mieści się tu w całości, czyli całą dużą kasetę MTB w tym umyjecie. Umyjecie w tym korbę, choć nie wiem jaka będzie wtedy efektywność tego mycia. Ale ten rozmiar, przynajmniej na pierwszy rzut oka i na papierze, wydawał mi się najrozsądniejszy. Zostawiamy do nagrzania. I lampeczka zgasła, co oznacza, że temperatura osiągnięta 40 stopni. Zajęło nam to 25 minut. Czy to dużo? No wiecie, jeśli to ma działać w jakimś warsztacie, w zasadzie klikacie, nagrzewa się i zostawiacie. Termostat się wyłączył, ale on będzie podtrzymywał tą temperaturę. Czyli jak nam spadnie o 1 stopień, to dogrzeje i będzie zużywał mało prądu, nie te 60 W, które do podgrzewania ma w swojej dyspozycji, a przynajmniej nie cały czas, tylko wtedy, gdy ich potrzebuje. Podnosimy i troszkę przeorganizowałem układ, bo żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, no nie powinniśmy nakładać jednych rzeczy na drugie. Czyli łańcuch jest osobno, kaseta, zębatka, korba osobno. W takim układzie powiedzmy, że no cały napęd się nie mieści, bo jednak brakuje jeszcze tych dwóch zębatek i musiałbym je ponakładać. Moja teoria o tym troszkę podupada, że wchodzi tu cały napęd. Chyba że rzeczywiście będzie to myło mimo napchania do pełna. Jesteśmy nastawieni. Uwaga, to nie jest tak, że to będzie bezgłośne. No, ultradźwięków nie usłyszymy, ale te wszystkie towarzyszące przepływy płynu i tak dalej słyszalne będą. 30 minut. Zaczynamy. No jest to słyszalne. Na pewno to nie jest coś, co chcielibyście mieć koło ucha non-stop. Widzicie, jak bąbelki zaczynają lecieć. Najbardziej mętny płyn robi się w okolicy łańcucha. Ja sobie to zakryję i zobaczę, co się z tym stanie po 30 minutach. Ok, i czas dobiegł końca. I zobaczmy, co tu mamy. Dość mętną zupę. Na tyle mętną, że nie widzę, co się tu dzieje. Najbardziej jestem ciekaw łańcucha. No i tak. To jest ciekawe, ja wam coś pokażę. Jak sobie popatrzycie
na układ tego łańcucha jakoś tak ułożony, to tu jest taki półokrągły i tu jest półokrągły ślad, gdzie były te głośniki właśnie. I w tych miejscach rzeczywiście odmyło się ładnie. W pozostałych i w środku, powiedzmy sobie szczerze, niewielka to jest zmiana. Kaseta prawie dokładnie to samo, czyli mamy tutaj w miejscach były głośniki, jest odmyte ładnie, naprawdę czyściutko, ale w pozostałych, gdzie to było dalej, nie. Właściwie kaseta chyba powinna być w ten sposób umieszczona. Pełno niedomytego, pojedyncza zębatka, bardzo dużo niedomytego i niedomytego. Czy z tego wniosek jest taki, że to jest beznadziejny sprzęt? No oczywiście, że nie, bo tak jak wspomniałem na początku, lecimy z innym płynem. Stary płyn zlany, myjka przeczyszczona i zrobimy teraz trochę to taktyczniej. Kasetę ułożymy tym razem w ten sposób. Wydaje mi się, że jak te bąbelki będą miały możliwość opływania tej kasety wszystkich trybów, będzie lepiej. Wcześniej go za bardzo chyba zwinąłem, bo widzę, że tutaj rzeczywiście to ułożenie ma znaczenie. No właśnie, a ja na początku wam nie powiedziałem, dlaczego kładziemy to w koszyku, a nie w samej misce. No bo te wibracje mogłyby sprawić, że metar przetarłby nam tą michę. No a tego zdecydowanie nie chcemy. W ogóle ten łańcuch na końcu mi się taki śmieszny zrobił, który został, bo on się naprawdę dobrze odmył, ale jakieś takie zielone ślady mu zostały. Ja nie wiem z czego to, czy to jakaś reakcja tego płynu do myjek z smarem, ciężko powiedzieć, ale wrzucimy drugi kawałek, który też widzieliście, który jest brudny, nie tak ładnie odmyty. Zamykamy, no bo przecież nie chcemy powodzi jak w materiale o sposobach mycia. No tego płynu do myjek się nie rozcieńcza, więc lejemy. Wyłączam grzanie. Zobaczmy co tu się w ogóle dzieje jak ja to włączę. Tutaj to jest konkret. Dobra, to moment. Kamera. Lecimy. I płyn w momencie robi się czerniusieńki czarny. W zasadzie poza kasetą już tych łańcuchów nie widać. Ale widzicie jakie się robią fale na wierzchu płynu? Zrobimy pauzę, bo wydaje mi się nie do końca zdrowym utrzymywanie tak niskiego poziomu płynu. Ja sobie zrobię dolewkę i lecimy. Zamykam i zobaczymy co tu się wydarzy za pół godziny. Aż chyba dorzucę korbę, bo mi się wydaje, że to umyje super. Dam ją tak boczkiem. Czas skończony. Pierwsze wrażenia, patrzmy. Jest dobrze. Bierzmy po kolei. Napęd, który był brudny w takim normalnym zakresie, powiedzmy sobie szczerze. Nie tak ufajdany jak ten. Czysto. Z wierzchu czyściutko. Sam płyn jest brudny, więc trzeba byłoby to opłukać. Powiedziałbym takie 9 na 10. Pokażę wam potem zbliżenia. I widzicie, tutaj gdzieś było spoko, a w tym miejscu mizernie. Pół godziny to było za mało. Patrzmy na kasetę. Kaseta, poza paroma wyjątkami, w tym miejscu i w tym miejscu, tutaj jak nówka sztuka. Bez żadnego szorowania. To niech sobie rzeczywiście obcieknie. Małe części. Zębateczka. One były tak samo brudne jak kaseta. No perfekcyjnie czysta. To jest czyściusieńkie. Ups. Korba mnie pozytywnie zaskoczyła, bo pamiętacie jak wyglądała oś, co nie? Całość korby jest ogółem zaskakująco dobra. Tu jest to w ogóle dobrze. Zaschnięty brud poszedł po całości. No zresztą widzicie na pierwszy rzut oka. Teraz czas na zbliżenia. I mamy tutaj sytuację, nie wycierałem tego w żaden sposób, także jest to tak jak wyjęte, nie osuszałem tego. No miejscami trzeba przyznać, trochę tych śladów jest. Pomiędzy ogniwami w szczególności. Jak się przypatrzycie, to w takich miejscach jak tutaj,
ale jakoś na tej części łańcucha. Tu jest wszystko czyste, tu pomiędzy ogniw nie ma czego wyjmować. Ładnie wygląda też zębatka, która miała zaschnięty smar, ale jeśli wnikliwie ją przeanalizujemy, to tu w tym oczku odrobina zabrudzenia jest. Gdzieś tu widziałem. O, tutaj też jest. O, widzieliście jaki paprok wyleciał ze środka. Także gdzieś w otworkach się to jeszcze pochowało. Pojedynczych, bo te wszystkie tutaj są czyste, 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 bo to płyn tylko czyste, czyste, ale w 2 czy 3 otworkach schowało się. Sama oś, bo naprawdę tutaj w tym miejscu wygląda to dobrze. Te wszystkie rowki wymyte perfekcyjnie. Sama oś w środku tutaj czyściusieńko. Nawet ten taki rdzawy nalot zszedł. Zębateczki. Bardzo dobrze z tym, że jest, ale to jest takie zabrudzenie, które przy spłukiwaniu by zeszło. Mam wrażenie, że to po prostu taki, wiecie, tyle zabrudzenia było na łańcuchu, że to wszystko pływało w tym płynie i że się osadzało. Bo tak jak na zębatce tutaj, to schodzi palcem. I mam wrażenie, że przy spłukiwaniu na przykład kaseta byłaby perfekcyjnie czysta i nie ma co się sugerować tym, że tu jakieś jest zabrudzenie. Trzeba byłoby to jeszcze w tym płynie po prostu przepłukać. Ja spróbuję czegoś takiego. No. Widzicie, tutaj w zasadzie nic nie zostało. Trzeba było kilka ruchów wykonać w myjce. Ale zrobię wam jeszcze zbliżenia, oceńcie sobie to sami. Z wnętrza łańcucha też ładnie wymyte. No po prostu wypłynęło, co miało wypłynąć. Co do łańcucha nie jestem do końca zadowolony, więc ja go wrzucam jeszcze na pół godzinki. Dobra, i mamy te pół godziny mycia później, choć jest kolejny dzień, bo załatwiłem sobie jeszcze trochę zużytych łożysk, bo ja chcę zobaczyć, jak one się umyją. Zupa, no ciemna. Wyciągam do obcieknięcia. No to taki na wszystkim osadzik jest. Jak umyłem i zostawiłem to na chwilę i ten brud osiadł, to ja teraz to tak, powiedzmy, przemieszam przez minutę. Niech to trochę pobąbelkuje. Dobra, pół minuty niecałe. I teraz się za to biorę. O, no i teraz to lepiej. Bo ten brud, wiecie, on się już, kurde, jak się osadził na tym, to bym go wyciągnął na tych rzeczach. No teraz jest ok. Wszystko wygląda lepiej. No to teraz po tym drugim myciu, czyli 2 cykle po pół godziny, no ja bym się do niczego nie przyczepił. Wiem, że łańcuch wygląda miejscami, ma takie plamki, on jest po prostu zardzewiały. No i korozji to nie cofnęło, ale tak szukam, czy gdzieś tu między ogniwami nie zostało coś. Te łańcuchy, które były w miarę czyste, one się super odmyły w ogóle. Wiecie, nie były takie dorąbane i one się naprawdę super odmyły. No lśnią jak nóweczki. Ten był zardzewiały, więc ciężko, żeby cofnął czas. Tutaj czysto, czysto, czysto. O, tu jest troszkę. Troszkę takiego osadu zostało. Ale tu czysto, 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 czysto. Czysto. Trzeba byłoby to jakoś przepłukać. Jeszcze byśmy to poprawili, tylko właśnie jak to płukać? W jaki sposób wy używacie myjek? Bo ja nie wiem, jak to teraz wypłukać. Pasowałoby jakąś wanienkę do płukania tego. A to trochę przeczy znów tej koncepcji, żeby to było aż takie szybkie. Ten środek jest antykorozyjny, więc ja bym to przedmuchał kompresorem i tak zostawił. Tylko pasowałoby na zewnątrz, no bo nie chcemy tego środka myjącego wdychać i przedmuchiwać tego w środku. To niech obcieka, ja przygotowuję łożyska i nastawiamy kolejną wanienkę. No i od razu naszły mnie takie przemyślenia, bo widzicie, co ja robię. Wkładam, no w zasadzie ta zębatka duża jest czystsza niż ten płyn, który tu mamy. Trzeba będzie zrobić do tego jakiś coś filtrującego.
albo jakiś filtr z pompką za nim, który będzie wtłaczał tu od razu czystszy płyn, żeby na bieżąco te zabrudzenia wybierać. No albo po każdym myciu zlewamy do pojemnika filtracyjnego, czekamy aż przez filtr przepłynie i wlewamy tutaj czystszy płyn. No bo widzicie, napędy czasami są bardzo brudne. Jakieś wstępne mycie ich przed wrzucaniem do myjki będzie jakąś finalną oszczędnością czasu, no bo tylko chwilę na wstępne mycie spędzicie. No myślę, że wielu z Was nie tego szuka. Chcielibyście to mieć w pełni autonomiczne. Sprawa do przedyskutowania w komentarzach, także piszcie swoje przemyślenia, a ja te pozostałe części znów odpalam pół godzinki. I po ostatnim półgodzinnym cyklu szybkie podsumowanie tego, co wyciągnąłem. Łożyska czyste, w zasadzie wybrało z nich wszystko. Smar, rdzawy nalot, z wszystkich łożysk do czysta. Najbardziej jestem zadowolony z tych gumowych uszczelek, bo je się tak czyści najgorzej. Trzeba byłoby jakąś szczoteczką do zębów, bo one zawsze się paprają, a zeszło z nich dosłownie wszystko. Mała zębatka, która też była dość dużą ilością takiego zaschniętego smaru zabrudzona, no jest w porządku. Jak nawet na to, że wyjmowaliśmy to z nieprzefiltrowanego brudnego płynu, to wszystko zeszło. I duża zębatka zaskakuje mnie, bo zszedł gdzieś tutaj, był ten taki rdzawy nalot, ta krosta taka, która nie chciała paznokciem zejść, a to zeszło. Także ją, nie wiem, rozpuściło, czy jak to nazwać. Wniosek z tego nasuwa się sam. Do takich średnio zabrudzonych, drobnych elementów, nie napchanych do maksa pod korek, czyli jednak wychodzi z tego, że 13-litrowa pomieści jeden napęd i to najlepiej w ogóle na ratyt i się wtedy umyje najlepiej. I po tym wszystkim, co widzieliście, mamy tutaj bohaterów dzisiejszego materiału. Kilka przemyśleń na temat myjki ultradźwiękowej, nie tylko na warsztacie, ale też w domu. Środek czyszczący robi diametralną różnicę. Ja wybrałem dwa przypadkowe z rynku, które były dość popularne, nie mając o nich w ogóle pojęcia, co oznacza, że na rynku z dużą dozą prawdopodobieństwa są lepsze. Więc poszukiwanie dobrego płynu jeszcze przede mną. Druga kwestia jest taka, jest to bezobsługowe, no bo wrzucasz, klikasz, wyciągasz, ale trochę trwa. Dwa takie cykle, które domyły łańcuch w stopniu zadowalającym dla mnie i kasetę, także absolutnie nie wstydziłbym się przedmuchać tego skompresowanym powietrzem i założyć jako czyste na rower. Zajmuje godzinę, 2,5 godzinne cykle. Jest to mniej angażujące, bo przy wkładaniu, wyciąganiu i przedmuchiwaniu spędzę maksymalnie 10 minut. A nawet nie tyle, tak mycie mogłoby zająć do 20 minut, tyle mniej więcej mycie całego napędu, gdy pracowałem na serwisie, pochłaniało. Z płynem i o tym, że trzeba go filtrować, no już wiemy i te płyny nie należą do super tanich, więc ten system filtracyjny trzeba byłoby dobrze przemyśleć, żeby był w miarę wydajny. No ale płyn i tak w końcu by się zużywał, no bo trochę wynosilibyśmy go na narzędziach, a trochę zostawałoby razem z brudem w filtrach, więc nie jest to bezkosztowe rozwiązanie, za które płacimy raz. Trzeba byłoby raz na jakiś czas ten płyn wymieniać. Kwestia ostatnia, czyli wydajność w stosunku do ilości, którą możemy umyć. Myślę, że nie jest to narzędzie, które zastąpiłoby 10 mechaników, a bardziej będzie to narzędzie, które będzie dodatkową ręką dla mechanika na serwisie. Zajmujemy się rowerem, to się myje, kończy się myć, skończyliśmy robić jakąś inną robotę przy rowerze, bierzemy, zakładamy. No takie odciążenie trochę, bardziej niż zastępstwo dla innych metod mycia, bo jeśli chcielibyśmy myć tylko w tym, to myślę, że musiałaby być to micha po pierwsze znacznie większa niż ta. Bo musiałyby tam wejść przynajmniej 2-3 napędy, to jest raz. Po dwa musiało to by być w jakimś osobnym pomieszczeniu. Nie wyobrażam sobie spędzania w jednym pomieszczeniu, gdy to non-stop idzie. Tego nie brałbym w ogóle pod uwagę, to musiałoby być jakoś w osobnym pomieszczeniu. Bo 8 godzin spędzenia z tą maszyną, gdzie większość z tych 8 godzin miałaby ona chodzić, nie życzę nikomu. Na podstawie tego, co czytałem w sieci, ludzie kupują sobie małe myjki, w które wrzucają tylko
łańcuch, bo nie chce im się go szorować i przecież mogą go w domowym czy z małego serwisu zapleczu włączać na pół godziny po kilka razy i w zasadzie kosztuje ich to tylko jedno kliknięcie. Tak dalej widzę w tym sens, bo nie przyłożyłem do tego ręki, a umyło się ładnie. Ja bym to widział jako taką myjkę pomocniczą, ale chyba bym poświęcał 5 minut na wstępne zgarnięcie najgrubszego brudu. Bo myślę, że przynosiłaby wtedy ona najlepsze efekty. I z tymi słowami Was zostawię i spiszemy się w komentarzach, bo z chęcią podyskutuję. Dla mnie to też jest świeży temat, niektórzy z Was mają znacznie większe doświadczenie i właśnie Was zachęcam do podzielenia się nim w komentarzach, a patronom, wszystkim lajkującym, subskrybującym naprawdę dziękuję, bo dzięki Wam to wszystko się toczy i myjkę ultradźwiękową, o której myślałem już z ponad 2 lata, mogłem właśnie przetestować. I wiem, co ona potrafi, a razem ze mną wiecie i Wy. Dziękuję Wam ślicznie. Pamiętajcie, że link do myjki Vevor macie w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, też je zadawajcie. Trzymajcie się. Cześć.